Witajcie po długiej przerwie. Jak pewnie orientujecie się z moich Insta Stories, od 2 miesięcy jestem w Caracas w Wenezueli. W komentarzu pod tym filmem napiszę, co u mnie słychać, natomiast teraz przenieśmy się o 4 miesiące wstecz do Kolumbii. Jedziemy z Laurą i jej bratem Emanuelem odwiedzić targ miejski w mieście Medellín. Jedziemy w tym momencie do takiego miejsca, które się nazywa La Mayorista i to jest targ podobno, nie wiem jak wygląda, i jedziemy z panem kierowcą. ¿Cómo te llamas? David Franco. ¿Y quiénes son los paisas? Los mejores del mundo, los paisas los mejores y tienen las mejores niñas. Si no, Sí. Ana Laura, la mejor. Niñas no, mujeres. Las mejores mujeres. Las más mujeres bonitas. más hermosas están en Medellín. ¿Y los rolos de Bogotá? Mala clases. Nada que ver con los paisas. Sí, pero yo creo que es por la clima, es mi teoría que los países donde es frío, bueno, ciudades donde es frío, la gente son más cerrados. Pero sí, los paisas siempre dicen que los paisas son mejores, pero yo también creo que son muy mejores. amables. Sí, Yes. sí, sí. Yo quiero preguntarte qué los paisas piensan de Pablo Escobar, porque hay en Polonia también como moda, después narcos. ¿Hay muchas opiniones o como...? Hay muchas opiniones, opiniones a favor como opiniones en contra. A algunos nos disgusta porque en el exterior tienen una mala imagen de Medellín, que es donde se maneja todo el narcotráfico. Sí. Y aquí Medellín está lleno de personas muy buenas, personas trabajadoras. Que hay delincuencia como en cualquier otro país, la hay. Pero vamos es hacia adelante y generando paz. En general eso era antes, ¿sí? Era Y antes. ahora la gente tiene sus negocios, Sí, su trabajo su y todo. trabajo, sí. Hay narcotráfico todavía, ¿cierto? Pero el gobierno trabaja en contra de ese narcotráfico. Ok. Y en pro de que las próximas generaciones no haya toda esa delincuencia que se vivía antes. Ahora yo sé por qué Laura era molesta conmigo el día cuando yo lo estaba preguntando mucho de la coca. De la coca. Es que Laura es una chica seria. Sí. Kiedyś jechaliśmy i zadawałem bardzo dużo pytań Laurze na temat tego, jak powstaje koka, gdzie te drzewa rosną i tak dalej, i później się na mnie trochę obraziła, bo ich to denerwuje, że się tak bardzo zrównuje Medellín z koką. Po prostu tutaj jest normalne życie i nie tylko z tego ludzie żyją. Znaczy nie tylko z tego, praktycznie już nie z tego. Mają normalnie firmy, przedsiębiorstwa i chcą normalnie żyć. Są bardzo pracowici w ogóle ludzie stąd, przedsiębiorczy. ¿Entendió, Laura? Przyjechaliśmy do La Mayorista, ale okazało się, że większość rzeczy jest zamknięta, więc jedziemy do La Minorista. Jadąc w kierunku La Minorista, czyli tego drugiego miejsca targu, tak jakby, zatrzymaliśmy się na chwilę, bo widać tutaj Poblado. Poblado to jest miejsce, w którym mieszkałem wcześniej. To jest takie miejsce bardziej dla japiszonów, jak to można powiedzieć. Wygląda spektakularnie stąd, zobaczcie. Muszę przyznać, że Medellín to jest jedno z piękniej położonych miast, w jakich byłem kiedykolwiek w życiu. To, co mogę wam jeszcze pokazać, to pani tutaj, która jedzie z wózeczkiem i handluje, i po prostu oni często robią tak, że nagrywają wokal, więc oni tego nie mówią, a głos mówi, jaka jest ich oferta i co sprzedają. Pani ma tutaj megafonik. ¿Helados? ¿Helados? ¿Ustedes quieren helados? Uno para mí, por favor. De arequipa, chocolate, vainilla. Arequipa. Pomyślałem sobie, że jak już panią nagrywam, no to przynajmniej kupię loda. 2.000 pesitos. Papitos, mamitas, aprovechen. Sí, aprovechen. Medio litro de helado, solo 2.000. Litro de helado por solo 2.000 Muchas gracias. pesitos. Teraz jak to zjem, okazuje się, że to jest półlitrowy lód. No dobra, spoko. Jadąc z jednego targu do drugiego, mijamy bezdomnych, których tak wielu jest na ulicach Medellín, zwłaszcza w tej okolicy. Bezdomność idzie tu często w parze z uzależnieniem od narkotyków i jest poważnym i ciągle nierozwiązanym problemem tego miasta. Dzisiaj jest w ogóle 21 grudnia, także za parę dni jest Wigilia i zastanawiam się, czy tutaj też ludzie szaleją na punkcie zakupów przedświątecznych i tak dalej. Te gané. No, ve y sale, tira. Aquí en Colombia la gente son como locos antes de Navidad, comprando regalos y todo. Czyli widzicie jak jest. Poza tym Laura powiedziała mi przed chwilą, że ludzie kupują tutaj często nowe ubrania na święta, żeby ładnie wyglądać. Zwłaszcza wtedy, kiedy włącza się światła. Czyli z tego co mi powiedziała 6, 7 i bodajże 24 grudnia. Szukamy jedzenia. Manuel ya está diciendo que le compre unos guayos.
Guayo es la sopa de pescado. No. Ah. Guayos son unos tenis de fútbol. Listo, gracias. Hola. ¿Cómo se llama? Marqués. Tam widać barrio otaczające Medellin. Tam widać kogoś, kto mieszka, prawdopodobnie w tym parku jest bezdomny. A my wracamy do naszego targu. Przyszliśmy do takiego baru i macie tutaj różnego rodzaju ryby, z tego co widzę. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ta, ale po polsku jak się to przeczyta, to brzmi dziwnie. My zamówiliśmy dla brata Laury tę rybę, a my sobie zamówiliśmy 2 sztuki tej. Bym zapomniał o tym, że jest jeszcze zupa rybna. Consomé de pescado. Ta zupa zawiera w środku platan zielony, czyli to takie warzywo podobne do banana, czy tam owoc podobny do banana, który robi za warzywo, ziemniaki i kawałki ryb z ością, jak widać. Do zupy dodaje się trochę limonu. Pero graba lo que él está poniéndole limón a la sopa. Yo creo que quedó desenfocado porque él le movió el lente. Bueno, no importa, no es la crucial scene of the video. Y esto sí es yuca, lo que a ti te gusta. ¿Quieres? Siempre. Przyjechały nasze ryby, wygląda to tak. El arrocem es con coco. Sí. Najbardziej es muy lubię rico. jedzenie w takim podrzędnym barze właśnie. Eso dice ganancias de Plaza Minorista to targ miejski z żywnością i nie jest on typową atrakcją turystyczną. To właśnie tego typu miejsca jednak pozwalają nam dotknąć rzeczywistości danego kraju czy miasta naprawdę i choćby dlatego lubię je odwiedzać. Przenieśmy się teraz o 8 dni wstecz. Jest 13 grudnia 2018 roku. Z ciekawych rodzajów jedzenia to tutaj to się nazywa buñuelo i to jest w ogóle, akurat wziąłem z serem w środku i z arequipe, czyli z takim kremem. Jak ja lubię te połączenia egzotyczne. Dzień dobry Państwu, jest 13 grudnia, w Polsce rocznica wprowadzenia stanu wojennego, a my w tym momencie jesteśmy w Kolumbii, w mieście Medellin i tutaj odbywają się protesty w związku z tym, że władze chcą odciąć troszeczkę środków uniwersytetom i dlatego studenci wychodzą protestować. Protestują tutaj w sumie w Ameryce Południowej ludzie często, są gorącej krwi. Często w Kolumbii jest tak, że studenci protestują w związku z tym, że chcą sprywatyzować jakiś uniwersytet, a tutaj chodzi tym razem o środki. Zobaczcie, dostałem nawet taką gazetkę rewolucyjną z sierpem i młotem. Chciałem ich zapytać, czy chcą mieć tu drugą Wenezuelę, ale nie miałem jaj niestety. Tym bardziej, że mili byli. To jest gazeta chyba studencka też. A nie, komunistyczna po prostu. No to jaja. Jeszcze zapłaciłem za to złote 20, grubo. Studenci sprzeciwiają się nie tyle prywatyzacji, co w tym przypadku obniżenia wydatków na edukację publiczną. Mają te wydatki być obniżone przez prawicowy rząd, tak więc studenci wychodzą na ulicę. Takich protestów jest sporo, co parę tygodni się pojawiają. Y por la unión lucharé, y con las manos, y con los pies, estudiantes otra vez. Fuerzas militares, asesinos criminales, asesinos criminales, asesinos criminales, asesinos criminales. A ver, ¿quién lleva la batuta? Los estudiantes. Fue gobierno y fue puta. El pueblo está empecinado.
Żebyście z tego, co powiedziałem na wstępie, nie wyciągnęli wniosku, że obserwujecie protest komunistów, wytłumaczę, że studenci i pracownicy naukowi, których widzicie, domagają się zwiększenia nakładów na edukację publiczną. Zdaniem protestujących prawicowy prezydent Duque wprowadza ulgi finansowe dla wielkiego biznesu, natomiast nie dba o niedofinansowany sektor edukacji. Fala protestów studenckich trwająca od 10 tygodni przelała się przez całą Kolumbię i nie wszystkie wyglądały tak spokojnie jak ten, który widzicie. Często dochodziło niestety do starć z policją. Dzień po zarejestrowanych przeze mnie protestach prezydent Duque podpisał porozumienie, zgadzając się na zwiększenie nakładów na edukację. Popatrzmy jeszcze chwilę wspólnie na protesty, a później wyjedziemy na moment z Medellin odwiedzić jedno bardzo ciekawe miejsce. Możecie zobaczyć, że ziomki wyszli na ulicę i samochody muszą czekać. Szczerze nie są szczęśliwi. Motocykle się przebierają, to tyle mają dobrze. Jedzie ambulans, tak więc chcą go przepuścić protestujących. No dobra, protesty się skończyły, tak więc teraz czas iść do domu. Tutaj jest fajny warsztat naprawy butów, a tu jest restauracja, w której zaraz zjemy. Tiene varios nombres, guandolo, limonada o aguapanela con limón. A do domu wzięliśmy na wynos takiego kurczaka z ryżem, z ziemniakami i z surówką i całość kosztowała 12 000 pesos, czyli tyle złotych. Zaraz po obiedzie ruszyliśmy w 2-godzinną podróż samochodem na północny wschód od Medellin, żeby zobaczyć tam jedną z głównych atrakcji turystycznych – kamień w Guatapé. Z lenistwa nie czytałem nic na ten temat, ani nie oglądałem żadnych zdjęć i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Skała w Guatapé naprawdę robi wrażenie. Spójrzcie, jaki widok jest tutaj z restauracji. Zamówiliśmy sobie kawkę, a tutaj panowie śpiewają muzykę z Cali. Przynajmniej tak to I idziemy tam. Tak to wygląda z dołu, moi drodzy. Kupiliśmy bilety na osobę, kosztuje to 18 000 pesos na górę. Tu jest bramka, a u góry kamień. Y el mío. Tu no tienes. Tú tienes el tuyo ahí. A, okej. Tu jest mój bilet, faktycznie. Entonces hay un dueño de esta piedra, ¿sí? Sí, la piedra tiene dueño. Fue la persona que se encargó de construir las escalas en el pasado. Y ahora las escalas fueron reforzadas con material más fuerte. Yo quiero conocer la historia de la piedra. Cómo tú tienes una piedra, tierra de la piedra. Es muy interesante. Zobaczcie, nawet tutaj są ozdoby świąteczne z okazji świąt. Słuchajcie, nie wiem jak to powstało, Laura sobie ze mnie żartowała, że to meteoryt jest, ale to niesamowite, że tam są jakieś rośliny naturalnie sobie rosną. Esas plantas normalmente crecen debajo de un árbol grande o en las ramas de los árboles grandes. I se llaman así. To jest coś niesamowitego, że po prostu w szczelinie w takiej skale koleś sobie zrobił schody. Tutaj macie numery schodów. Tutaj jest, zmęczony jestem, zdjęcie tego właściciela. I Laura teraz przeczyta, co to jest napisane. Dicen que la piedra tiene aproximadamente 65 millones de años de antigüedad. El origen de la piedra se formó por choques entre placas tectónicas. Esta roca fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por Luis Eduardo Villegas López. 6 escalas, todas construidas en madera por el primer escalador. Szczerze mówiąc, to teraz się nawet trochę boję po tych betonowych chodzić, to dopiero po tych drewnianych. Aquí es un punto de descanso en la piedra porque construyeron estas dos imágenes que hacen alusión a las vírgenes, porque en Colombia la mayoría de las personas son católicas. Como en Polonia. Exacto. Entonces las personas vienen, traen un símbolo, les piden algo y luego se van.
Tu się trochę boję, bo mam delikatnie lęk wysokości, jak wychodzę coś takiego, ale na szczęście to jest pod spodem wsparte czymś, zobaczcie. Wygląda to tak. Debes tener mucho valor y no sufrir de vértigo. A tak to wygląda na samej górze, moi drodzy. Jest tu miejscówka, gdzie można sobie kupić jakieś jedzenie albo pamiątki, a tu jest całkiem fajny widok. Dwie rzeczy, które zachwyciły mnie tutaj najbardziej. W sumie to wiedziałem, że jest tu fajny widok i że jest jakiś kamień, ale nie wiedziałem, że ten pieprzony kamień wyrasta po prostu z ziemi. Myślałem, że on wystaje z jakiegoś zbocza. Więc przede wszystkim to, jak ogromny jest ten kamień, mnie zszokowało. A po drugie i nie mniej ważne to, że on po prostu jest na czyjejś prywatnej działce. Także wyobraźcie sobie, że macie po prostu działkę, na której jest kamień. No cóż, tylko robić biznes. Nie dziwię się, że kogoś tak zrobił. Z tej strony jest spektakularny widok. Zobaczcie. Tengo miedo. No eres capaz de pararte ahí. ¿Tú quieres? Pero es ilegal. No es ilegal, es Loco. peligroso. Exacto. Przepaść. Zlecieć tam? O kurde. Niesamowite, słuchajcie. ¿El agua ya es un lago o un río? Es un embalse. ¿Qué significa un embalse? Que es un lugar que fue rellenado con agua y solamente tiene conexión entre los diferentes puntos que existen en este lugar. O sea que el agua no tiene movimiento, simplemente está ahí en ese lugar fija. Es artificial porque fue creado para generar energía aquí en Antioquia. Ah, con el agua. Sí, energía hidroeléctrica. Ah, interesante. Gracias, señora. De nada, señor. Vale. Pero como un promedio en semana. Schodzimy na dół i gadaliśmy sobie przed chwilą z tymi ludźmi, którzy tutaj pracują, to znaczy pracują w tych sklepikach na górze. I fajne to jest tutaj, że no, są zmęczeni na pewno po pracy, ale co tam pogadają sobie, rozgadani są na te nosi. No nie chcę narzekać na to, jak jest u nas, ale u nas pewnie gdyby pracowali na górze, to byliby zmęczeni po robocie i mówiliby: Jezu, jak najszybciej chcę do domu, nie chce mi się gadać w tym kamieniu, chociaż nie zawsze, często się zdarza, że ktoś jest po prostu pasjonatą danego miejsca i chce o nim pogadać, także różnie to bywa. Okej, ostatni rzut oka na widok z góry. Tutaj jest pomnik tego właściciela, pierwszego właściciela. Nie żyje już facet, a tu jest jego imię i nazwisko inne dane. Mira que arecha es la piedra. ¿Puedes decir qué significa arrecho? Arrecho en Colombia tiene varios significados. Dependiendo de la forma en que lo uses, significa una cosa. Por ejemplo, el primer significado de algo arrecho es que es algo muy bueno, muy bonito. Otro significado es que una persona puede estar arrecha y significa que esa persona está alegre o que está enojada. O lo otro es que está excitado de forma sexual, que quiere tener sexo con alguien. Ostatni rzut oka na okolice i kamień, który wygląda jakby naprawdę pojawił się tu z kosmosu, i ruszamy do leżącej tuż obok miejscowości Guatapé. Guatapé to niewielkie, mocno oblegane przez turystów, ale mimo to urocze miasteczko słynące z kolorowych ulic i cokołów zdobiących budynki. Ale o tym niech opowie nasza przewodniczka Laura. ¿Cómo se llaman las cosas? Son zócalos. Ajá. Y cada uno tiene un diseño diferente que lo representa a cada familia o a cada entidad, porque por ejemplo el tránsito tiene unos símbolos referentes al tránsito, que sería la bandera de Antioquia, el símbolo, el escudo del tránsito. El diseño de las casas es como la típica casa en los pueblos. Cada una, por ejemplo, en los balcones siempre hay flores y mira que cada casita tiene colgadas flores afuera. Mira estos tan bonitos. Y estas, mira, lo que yo te decía, es de la tradición
de las silletas en Santa Elena. Anteriormente en Santa Elena la gente bajaba así, desde los pueblos hacia el centro. Pero ahora, como ya no transportan a las personas así, entonces lo que llevan atrás es flores grandes. En el pasado fue un medio de transporte. Ajá. En Antioquia lo típico es que tenemos un parque y al frente una iglesia. Normalmente en Medellín también tenemos, pero en diferentes barrios. Tam jest park z fontanną, a tutaj jest kościół, o którym mówiła Laura. A że pada deszcz, to idziemy do domu. Kosmosem jest to, że są takie ozdoby świąteczne i te palmy, no to mnie po prostu niszczy. I takie trochę nawet europejskie te domki, to wynika z wpływów kolonistów. Żegnamy się z Guatapé i jego być może trochę kiczowatymi, ale przecież jakże uroczymi uliczkami pełnymi kolorów i świateł. Ruszamy w kierunku Medellín i po około 2 godzinach jesteśmy na miejscu. Stolica Antiochii także wita nas bożonarodzeniowymi światłami, którymi ustrojone są ulice Medellín przez cały grudzień. Był to 3. i ostatni odcinek z Medellín i z Kolumbii. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę wszystkim miłego dnia.